Hej, hej. Kochani, wiecie co? Nagrywam kolejny odcinek Niezgodny, Niezgodna. I po pewnych takich spotkaniach na mojej ścieżce, na mojej drodze życia, które pokazują mi niezgodę z moimi treściami, które wystawiam na filmy Niezgodny, Niezgodna, z istotami, z którymi się spotykam, to powiem wam jedną rzecz, że niektóre filmy przerobię w programie i pousuwam te treści, żeby niektóre ego nie kąsało. To nie chodzi o to, że robiłem to złośliwie. To nie miało trafić do tych ludzi i tam nie czułem, że robię coś nie halo. Jak nikt nie wie, gdzie mieszkam, nikt nie wie, co to za osoby, i nikt nie wie, nie wymieniłem żadnego imienia. Ale dobra, to nie chodzi o walkę i wchodzenie w grę ego, bo ja już ani tego nie toleruję, ani tego w mojej przestrzeni nie zasilam. Bardzo łatwo to jest przeze mnie czytane i jak czuję kontrolę albo chęć wrzucenia mnie w poczucie winy, jako formę oczywiście i jako istotę, która coś tutaj ma zrobić i tak dalej, to zrozumiałem, że może to było też taką małą wskazówką i mogę się z tym zgodzić. Tu nie chodzi o to, że ja się bawię w odkrywanie nowej rzeczywistości i ja nikogo nie zapraszam ani nie zmuszam, żeby podążał moją ścieżką, moją prawdą, bo dla was to jest koncepcja, nie prawda. Dopiero jak przekujesz to w swoją prawdę, to już nawet takie echo nie będzie miało na to wpływu i wylogujesz się z YouTube'a, bo nie będziesz już potrzebował, ale ja jako Jarek, jak szedłem przez te swoje życie tutaj, przez te swoje turbulencje, cierpienia różnego rodzaju i porąbane doświadczenia, które normalnie mało kto by wytrzymał, to jak ten świat chciał mnie utopić, ale to nie o utapianiu jest ten film, to powiem wam, że gdy zacząłem akceptować ten ogień, że tracę niektóre rzeczy, ludzi, sytuacje, okoliczności, bliskich, bo ktoś tam coś źle robił, tak? Byłem na automacie, byłem na pięknym wzorze dookoła tej rzeczywistości, że mi pokazywali, że to jest normalne i takie tam wręcz, że to jest wolność i swoboda, to uświadomiłem sobie, że ludzie w świadomości traumę mogą trzymać jeden dzień. W świadomości. Już nie mówię, że ktoś jest śpiący, a ktoś przebudzony, bo ja zauważyłem, że niektóre ego bardzo mocno dostaje po ogonie, a ja w żadne ego nie trafiam, chociaż i tak ta treść jest ta treść jest nielogiczna i ta treść nie jest dla ego. Że drogi słuchaczu, droga słuchaczko, przełącz sobie albo włącz sobie inny program na YouTubie albo inny, bo włącz sobie serial, obejrzyj sobie, spędź ten czas
tak samo albo podobnie. Ja zauważyłem, kochani, że istoty w tej rzeczywistości dlatego kąsają, jak są utożsamione w ego, dlatego walczą, dlatego się bronią, bo znają tylko te mechanizmy. Nie znają niczego innego. Mówią, że przeszli pewien proces, ale to nie widać tego na zewnątrz, dlatego że jak patrzysz na pewnych ludzi, to tam żadnego procesu nie ma. Jak fajnie Morfeusz mówi, znajomość drogi to nie to samo, co podążanie nią. Ja cały czas podążam tą drogą. Ja nie mówię, że doszedłem gdzieś, tylko podążam tą drogą, bo to jest niekończąca się ewolucja. Niekończący się rozwój. I czasem można się złapać, że tak naprawdę nic się nie wie, ale jak się myśli, jak się patrzy na to logicznie, to wtedy nic się nie wie. Ale jak patrzysz z innej perspektywy, z roli obserwatora, to tam już nie trzeba rozumieć, ani nie trzeba analizować, ani nie trzeba kalkulować. Po prostu widzisz, co się dzieje z tą rzeczywistością i z ludźmi na zewnątrz. Ja nie utożsamiam się z graczami i teraz mówię w tym filmie, to będzie taki limited edition, mówię w tym filmie z ludźmi, którymi się spotykam w ciągu dnia, bo wczorajsze doświadczenie mi pokazało coś fajnego. Teraz mówię jedną rzecz. Jak ktoś chce mnie wprowadzić w poczucie winy albo wciągnąć w grę umysłu, ego dualizm, no to teraz podjąłem decyzję o takiej fajnej deklaracji. Deklaracją to będzie tak. Wszystko, co powiesz i gdy będzie to manipulacją albo grą dualizmu, wskoczy do filmu na YouTube. Będziesz dalej oponował, dalej będziesz kąsał czy kąsała, no to dołożę zupełnie coś innego. Dołożę imię i adres. I z automatu takie relacje będą się wysypywały. Ja takich relacji nie potrzebuję, nie karmię moją cudowną energią i nie rozdaję. Nie pomagam takim istotom, nie bawię się w ich dramy, traumy, w fałszywe kłamstwa. To jest moja taka krótka deklaracja. Wtedy jak wycofają się, pójdą sobie w tamtą swoją ścieżkę, to pójdą tam, gdzie lubią najbardziej. I ja tak samo idę tam, gdzie lubię najbardziej. Szanuję i akceptuję takie istoty. Ja pozwalam sobie być sobą i pozwalam im być nimi. A czy oni będą sobie pod nosem coś tam ksuksać na echo, na tego awatara? Mnie to nie dotyka. Ja nie mam ego. To jest ta mała różnica. To ego jest, no bo musi być. Jestem jeszcze w tej formie i doświadczam. To jest tam jeszcze, to ego ma swoje bolączki, ale już nie jest na 100%, tylko może być na 10%. Albo na 5%. Na 12%, nieważne. Tu chodzi o zupełnie coś innego. Jak masz, droga siostro, drogi bracie, wygórowane ego, to każde hasło, na przykład, jak masz wygórowane ego w postaci religijnej, katolika, to już z automatu powiem Ci, że jak powiem na przykład o religii Jehowa,
może zapalić ci się kontrolka i możesz wybuchać albo odtupać nogami. Jak jesteś w wygórowanym ego i w programie politycznym, jesteś w Polsce, jesteś zapisem, jak powiem coś o PO, to mogę obudzić się na intensywnej terapii. Tak to wygląda. Ale gdy rozmawiasz z Echo i rozmawiasz i mówisz, chcesz go obrzucić błotem z przeszłości albo błotem w poczucie winy, to z automatu, droga siostro, drogi bracie, czuję taką energię. Ja jej nie widzę, ja ją czuję w ciele, dlatego że jestem w obecności. To się nazywa mindfulness, tu i teraz. Świadomość w każdej chwili. I z automatu widzę takie piękne istoty, które zaczynają taką fajną śpiewkę. Wow, tak delikatnie. No wiesz. A potem jest kontra. I ciągnięcie, żeby oceniać, żeby wywalać brudy z przeszłości, żeby rzucać w poczucie winy. Jak ja czuję taką energię, to i tak oni nic nie wiedzą. Robię sobie przezroczystą tarczę, energetyczną tarczę, gdzie to mnie nie dotyka. A nawet jak tam gdzieś się coś jeszcze prześlizgnie, zanim tą tarczę zrobię, to powiem wam jedną fajną rzecz. Ja wiem, jak tą energię wyrzucić z siebie. Ja wiem, jak tego situ się pozbyć. I to bardzo szybko. A ludzie na zewnątrz, jak sobie dają takie piękne role, odgrywają te walki ego, to drogi bracie, droga siostro, jak bierzesz taką energię poczucia winy albo strachy na lachy, czy coś takiego, to poczuj to, albo jak ci się uda chociaż poczuć w ułamku sekundy, to zobaczysz, że ty to nosisz albo w łydkach, albo w ciele, gdzieś w plecach, albo w gardle. Mi się wyczyściło gardło i wyzdrowiałem, bo czakra gardła wołała: masz w sobie ogień. Ty masz używać 4 energii, 4 żywiołów, a nie tylko jednej. No może nie tylko jednej, bo używam ziemi jako ciała, powietrza jako myśli i wody jako odczuć i jako płynięcia w tym. Ale zapominałem o ogniu. Myślałem sobie, okej, wiecie, to nie wypada. Ego umysł podpowiadał mi, może mi nie podpowiadał, ale takie przekonanie gdzieś było we mnie, że świadomi ludzie to są takie baranki, takie do pogłaskania, takie maltańczyki, takie grzeczne, bielutkie, pogłaskać trochę tego i kopa mu. Jak wczoraj w pewnej sytuacji poczułem ogień, który był okiełznany, nie wyleciał na zewnątrz, ale była postawiona piękna granica, stop, to nie jest moja energia i tak dalej, i wyrzuciłem cały ten chłam, który ktoś chciał mi dać na zewnątrz. To było piękna rzecz. To była cudowna rzecz wręcz. Bo od razu wyzdrowiałem. Nie mam żadnego refluksu kilkuletniego. To jest cudowna obserwacja w byciu. To jest cudowna praca nad samym sobą. Nie nad tym całym światem, który jest jaki jest. Niech sobie będzie. Ty masz, drogi bracie, droga siostro, wyjść stąd. I wtedy zobaczysz po swoich bliskich, znajomych, rozejrzysz się na prawo i lewo, zobaczysz, że oni się nie chcą obudzić. A weź im to powiedz, że oni śpią. Wow. To dopiero laurkę dostaniesz. Ego nie lubi podważania, że on jest głupie albo że jest słabsze, albo że jest... Właśnie możesz się na tym złapać,
na takim fajnym procesie nad samym sobą. Jak cię coś kuje, czyli są jeszcze jakieś wrzody do uzdrowienia. Albo jak masz nerwy na kogoś i chcesz przerzucić te nerwy na kogoś innego, to złap się na tym. Dlaczego masz ktoś, kto ma cudowną energię albo emanuje radością czy harmonią, to dlaczego masz na niego przerzucać to? Jak on albo ona ci pokazują. Świadectwem są dla ciebie, drogi bracie, droga siostro. I tam ani nie ma potępienia, tam jest przebaczenie, zrozumienie tego brata i siostry, który chce ci to dać. Te osoby i tak żyją w bólu, te osoby i tak żyją w ciągłym zmęczeniu. Dlaczego? Bo oni nie wiedzą, że są zmęczeni. Nie wiedzą, że są w tym bólu. Dlatego teraz będę mówił w każdym filmie o doświadczeniach, bez opisywania, bez nakierowywania, co było. Będę mówił o doświadczeniach, które są na porządku dziennym, na prawo i lewo to widać. Jeszcze chcą mnie w to wciągnąć. Poradziłem sobie z energią pieniądza, zrozumiałem, jak to działa, jak ludzie manipulują, dzwonią do mnie, chcą pożyczyć pieniędzy i to jest niezrozumiałe. To potem, co ja doświadczam, to mogę wam powiedzieć prywatnie, nie wiem, przez WhatsAppa, przez Messengera, mogę wam powiedzieć na wideo, mogę wam nagrać nawet wiadomość dźwiękową na WhatsApp. Jeśli będzie takie zapytanie, albo jeśli będzie taka prośba. Bo każdy na zewnątrz przynosi ci laurkę, ale każdy na zewnątrz to nie jest twoje lustro. To jest manipulacja Matrixa i manipulacja systemowa. I drogi bracie, droga siostro, jeśli zostajesz atakowany przez takie rzeczy, to nie chodzi o atak jakimiś tam włóczniami czy nie wiem czym, tylko taki atak, który pokazuje, że naruszana jest twoja częstotliwość emocjonalna, odczuciowa. Wtedy to widzisz. Ja widzę to po prostu tak, że to tak jakbyś poszedł na Sylwestra czy na dyskotekę i jeśli jesteś facetem, ubierasz się ładnie albo ubierasz się inaczej niż wszyscy i tańczysz inaczej niż wszyscy, a wszyscy inni ci tam stoi te 100 albo 200 tych ego i zazdroszczą ci. Tak to wygląda. Zamiast brać z ciebie przykład, zamiast brać z ciebie zdrowy przykład, to nie chodzi o to, że mają cię kopiować, dublować, tylko mają powiedzieć, kurde, wystaje poza szereg, tak jak egzamin na inteligencję. Narysuj linię, musisz wyjechać za kartą, za kartkę, żeby połączyć linię. Jeśli jesteś kobietą, ubierasz się elegancko i tak dalej, czujesz te kąsania na balu, czujesz jak to nie musi być wcale droga sukienka, ani droga biżuteria, to może być elegancja, albo nawet taka delikatność. Masz zadbane ciało, albo czyste te ciało, ładnie opalone i ćwiczysz na siłowni, żeby utrzymać tą formę, albo dbasz o siebie, bo zdrowo się odżywiasz. Potem na przykład nie jesz przy stole tego, co wszyscy. Widzisz te kąsania. Albo czujesz je. Jak są czasami w dogryzkach, ale nie takich, że bezczelnych, tylko takich dogryzkach, takich, że no to żart jest tylko. I to nie chodzi o to, żeby... Ja myślałem, że to właśnie mam się uodparniać na to. Ale zaraz.
Ja 4 żywiołami jestem. Mówię do echo. To było wczoraj piękne. Zapalenie się od wewnątrz całego ciała. Oj, ta moc, aby prosiła na aktywację. Ale prawdziwą mocą jest to, jak powiedział Bruce Lee, walka nierozpoczęta jest walką wygraną. A jeszcze głębiej wam powiem, tutaj nie ma co wygrać, ani co przegrać. To jest najfajniejsza rzecz, jaką odkryłem. Ale od teraz zrozumiałem, że nie pozwolę przekroczyć swojej granicy. Bo ogień mi o tym przypomina. Dość udawania pobłażliwego i pokornego. O nie, dość zgadzania się na to, żeby inni co chcieli, jak chcieli, tak zaczepiali i jakich słów używali. O nie, dość. Piękne to jest, piękno odczytałem moc. I teraz wracam z fajnej przejażdżki w naturze i teraz powiem wam jedną rzecz, że to jest właśnie powrót. Teraz czuję harmonię, jak ten ogień się aktywował i tylko czeka na zaczepkę na zewnątrz, tylko czeka. Niech się wychylą, niech się wyłonią. Teraz podejmuję decyzję, deklarację składam, że słowa, które będę kierował, to będą tak, nie, tak, nie. Jeśli zobaczę, że ktoś jest na neutralnym poziomie i w neutralny sposób ze mną rozmawia, jak najbardziej potowarzyszę w tej fajnej wędrówce słownej. Ale jeśli tylko dotknie ogrodzenia, tam nie ma murów z betonu, tylko energetycznego. A ogień mi o tym przypomnie. Że to jest najpiękniejsze, kochani. Odwaga pokazuje wam iluzję w manipulacji. Iluzję w manipulacji i karmienia się waszą cudowną, wspaniałą energią. Bo to zrozumiałem. To zrozumiałem. To jest najcudowniejsza rzecz pod słońcem. I teraz każdy proces był mi potrzebny. Jestem im bardzo mocno wdzięczny. To jest to, z czym chciałem się z wami podzielić. To jest najfajniejsza rzecz. Jestem im ogromnie wdzięczny. Ale dość. Tu jest granica. I na tym się kończy. Odgrywanie jakichś ról, akceptowania wszystkiego, co słyszę. Także, kochani, chciałem wam ślicznie podziękować. Jeśli macie jakieś dodatkowe pytania, możecie znaleźć mnie na stronie Nordic Wild West. Tam jest numer telefonu albo e-mail do mnie. Możecie też zerknąć na formularz, fajny jest. Tam nie jest formularz do płatności, tylko możecie zajrzeć na formularz, który jest kim jesteś, jak nikt nie patrzy. Możecie go sobie wypełnić, albo możecie się podzielić pewnymi doświadczeniami, które wychodzą poza logiczne myślenie, poza to, że nie macie się z kim podzielić. Bo wierzcie mi, że są istoty w tej rzeczywistości, które podniosły swój poziom świadomości i percepcji i w fantastyczny sposób nie pozwalają na manipulację i na kradzież energii, którą masz w sobie. Dziękuję wam ślicznie ze ścieżki Nordic Wild West Echo.